Dzień dobry na Filipinach. Michał Dudkowski, Filipiny, Duduś Family. Słuchajcie, mamy kolejny dzień i kolejny problem. W nocy było oberwanie chmury i jak widzicie chałupa zalana. Znaczy chałupa nie jest zalana, ale trochę ją podmyło tutaj. Irygacja się zapchała, idziemy zobaczyć. Tutaj cały czas płynie woda, nie wiem czy widać. Cały czas płynie tutaj woda sobie ciurkiem. Zmieniliśmy. Tutaj wcześniej była rzeka, teraz tylko troszeczkę płynie. Ale gdzieś jest zapchana irygacja i woda z gór płynie po prostu strumieniami. Kazałem im trochę tutaj przekopać, żeby woda szła tutaj na pole. Tutaj pole, ta woda w ogóle tutaj nie wsiąka. Tutaj pole jest, tu idziemy sobie rzeczką i popatrzcie się ile tej wody jest. Zostało troszeczkę przekopane. Idzie tutaj na pole. Zewsząd po prostu. Do nas nie powinno dojść, bo tutaj powinno to wszystko wsiąknąć mniej więcej. Ale gdyby tego, jak tego nie zrobiliśmy, to tędy była cały czas wielka, wielka rzeka. Do chałupy i tam dalej drogą. Pójdźmy zobaczyć skąd ta woda leci. Patrzcie się ile tego jest. Tu całe pole stoi. Ta woda nie wsiąka, po prostu jest jej za dużo. No widzicie, no to po prostu mamy strumyk. Nic tylko wstawić sobie generator prądotwórczy do tej wody, żeby wytwarzała. Korty, pickleball zalane. Tutaj zobaczcie się, nie wiem jak oni to zrobili, ale leci od nich strumieniem. Jak oni to zrobili? Nikogo tutaj nie ma. Całe korty nie pomyśleli o odprowadzeniu wody. Znaczy pomyśleli. Ale już popękane, popatrzcie się. Świeżo położone, już popękane. Taka konkurencja dla Rafała. Tędy całe też. Skąd ta woda do nich idzie? Bo to wygląda jakby gdzieś z irygacji szło. Tędy. Tutaj na zewnątrz idzie, czyli stąd im podmywa. A tutaj mamy irygację. I jest jakiś z nią problem. No. Wody jest sporo. To jest woda z gór, tak? A północy padało. Więc tam gdzieś pewnie się zatkało, bo tutaj też jest woda. Nie wiem czy widać. Tutaj też jest woda. Tam musiało się gdzieś zatkać. No nie ma innej opcji. Nie wiem czy tam byli czy nie. Tutaj przed chwilą wysłałem 2 pracowników, żeby do nas już nie płynęła ta woda, ale płynie teraz do sąsiadów. Co tutaj się dzieje? Prawdopodobnie tędy mogło im się wlewać. Bo tu jest kamień. Widzicie? Poziom podniesiony. Tu jest gigantyczny kamień. I dlatego się wlewa. To było zatkane. Ale tutaj też jest woda. Tu też stoi woda. Więc podejrzewam, że może to być jeszcze dalej. To jest zatkana irygacja. A podobno jest problem z wodą. Nie, tu już jest poziom normalny. Tam jeszcze się coś pieni. Bo tutaj też jest woda, to idzie w górę, więc tam też musiała być zatkana. Tyle wody. Uroki mieszkania na Filipinach, powiem wam. Uroki mieszkania na Filipinach. No nic, no u nas żadnych szkód nie zrobiło. Poza tym, że po prostu mieliśmy strumień. Ale te pickleball court to nie wiem, czy tutaj coś się nie zadziało. W nocy było oberwanie chmury i lało ładnie. Ja już spałem. Ale w górach musiało jeszcze bardziej lać.
Jak tego kamienia nie wyjmą, no to kolejny deszcz i będzie kolejna powódź. Tutaj mamy krówki oczywiście. Tam jest nasz dom i cały resort. To jest jakieś 150 metrów. Tak naprawdę. O. I woda tam gdzieś im dalej wydaje mi się, że leci. Chyba że ta irygacja, nie wiem. Popatrzcie, tam leci cały czas strumieniem. Przez pickleball court leci. Albo gdzieś powyżej jest zalane. Dzisiaj jak się ktoś nie obudzi i tego nie naprawi, no to będzie miał mokro w chałupie. No to i leci cały czas. Chyba ktoś, kto projektował ten pickleball court, nie pomyślał za bardzo. Mamy w tej chwili 2 pickleball court. Nie wiem, czy będą trzeci budować, ale ten już, który jest już trochę wybudowany, przez środek jest, o, tam sporo pęknięć już jest. Podejrzewam, że nie dali stali. No tędy się wylewa, kurde, bardzo dużo. Idziemy zobaczyć, jak sytuacja, bo 1-2 razy samochód przejedzie i będzie ząg. No tędy woda płynie cały czas. Normalnie płynęła cały czas drogą prosto, wlewała się do nas do chałupy i jeszcze dalej za naszą działkę. Trzeba będzie obserwować, bo tej wody naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj cały czas leci. Kurde. Chciałbym mieć taki strumyk. Tylko gdzie potem woda by płynęła. No i tam widać już podmokłe jest, prawda? Ale to powinno wsiąknąć. Zobaczymy jeszcze, ile tej wody będzie. Ha. No, z takim strumieniem to bym napełnił basen w parę godzin. Tak wam powiem. Słuchajcie, ja dzisiaj się wyspałem, mimo że pracownicy są na budowie, więc idę sprawdzić, co z naszą kochaną budową. Więc Agnes dzisiaj otworzyła budowę. My jesteśmy bez niani, więc chodzimy na zmianę, raz Jerlin, raz ja, bo tak to musimy pilnować dzieci. No chałupa troszkę podlana, czy podlana, no. Nie ma tragedii, kurde. To jest moje... Wiecie, jak tutaj zrobimy to zrobimy odprowadzenie wody. Jak zrobi barangaj drogę, tak samo zrobi odprowadzenie wody. Ale na razie to nie ma sensu. Ogrodzenie musimy skończyć, żeby zrobić ogrodzenie. I wtedy zrobimy tamten. So you want that someone will just... Why you open? You need make in here the hole. No, You can check. You don't say... And you don't can open. No! It's a because test. You will get angry! It's a test. No, it's up to you. You want us to be careful. But I think the irrigation is still stuck somewhere up. Yeah? No, it's not anymore. Not anymore? Because the Tata already take the things that is being stuck. But it's big stone there. Yeah, it's like they put it there for... So someone can get water, just like what we get from the other side. There's a big stone there. And it's the reason. No, there's maybe a wood. I see the stone, big stone. Yeah, there's a big stone there. And it's the problem if too heavy rain. Yeah. Agi, idę zobaczyć na budowę. Zobaczmy, co tam się na tej budowie dzieje. Trawa cały czas powoli odrasta, ale cały czas jest żółte. Podlewamy 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Mamy dzisiaj 10 pracowników, ale 2 zostaje tylko 3/4, czyli do 15. Mają buntak. Robią dzisiaj formy. Jak widać. Formy robią. A tutaj kopią na zasilanie do budynku pracowniczego wzdłuż. O, możemy zobaczyć, jak to tam jest zrobione.
No, spoko. Jest ok, trochę tutaj trzeba było przesunąć. Ale o, z płytkami będzie problem. Lubię też będzie problem. One płytki przenieść to też będzie kawał roboty. Rommel spawa dalej tam. Tutaj widzicie, o, ile wody jest w basenie. Niby niedużo, ale widać, że tutaj jeszcze stoi woda. Tu też coś tego nie było. Coś tutaj pogłębili tutaj, czy nie? Nie, tutaj też nie pogłębili. Cały czas to idzie w górę. Tu musi być niżej. Zobaczymy straty. Strat brak. W pokoju elektrycznym wody brak. Jest tak jak było. Tutaj też ok. No, trzeba to pomalować. Tutaj jest zrobione. No jeszcze tam troszeczkę poniżej musi być dokopane. Idziemy pokazać wam zaraz bramkę tam na górze. I nie pokazywałem wam wczoraj. Już widzę, że jest źle. Asa mga level na ron? No, zobaczymy, ile centymetrów jest wejście będzie wyżej niż poziom basenu. Ha? Ile? Asa ang kanang hollow block? Hollow block? So ayaw na ninyo butang yung kuan. Kiniara diri ang butang igbim. Ja to zawsze kurwa. Mam już. Dobra. Pokażę wam teraz w restauracji, jak wygląda bramka przeciwpożarowa. Jeszcze myślimy, jak zrobić zamknięcie tej bramki. Mają bun tak. Morning, sir. Kamusta today? Okay, sir. Dobra, takie zamknięcie bezpośrednio do ściany. Wszystko ok, co prawda troszeczkę podwójnej roboty, bo zaczęli robić BIM tu na wejściu, a nie powinno tam być BIM-u. Za godzinkę będę musiał pójść zobaczyć, jak sytuacja tam na tych kortach. Już ktoś tam chyba przyjechał, coś ogarnia, jak mi się wydaje. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o Filipiny. Odprowadzenie wody, tak? Tutaj mamy bardzo często jakieś osuwiska, jak jest deszcz, ludzie giną. To jest ważne. I też z tego, co czytałem, jest podobno wymagane, że na każdej działce powinien być zbiornik właśnie na deszczówkę. Nowa szlifierka. No dzisiaj powinniśmy to zrobić, te formy i zalać. Dzisiaj mniej słońca, więc się pracuje lepiej. Trafili na trochę cementu. Zaraz połowa dnia. Dobra, pokażę wam z bliska, bo tutaj przestał na razie pracować. Tak wygląda nasza brameczka przeciwpożarowa. O. I tu są schody. Taki wymóg straży pożarnej. Tak samo będzie musiało być zrobione w apartamentach. Podwójna robota. Bo normalnie jeśli coś będzie się paliło, no to przecież ktoś może zeskoczyć. Do basenu na przykład. Ale dobra. Ja się tam nie znam podobno.
A bardzo dobrze się znam. Cały czas robią zbrojenie i formy. Mam nadzieję, że dzisiaj wyleją. Powinno im się udać. Dużo nie zostało. Pół dnia. By było wtedy super. Tak naprawdę. Tam przeszli przez płytki. Na razie przy płytkach nie kopią. Tędy też wodę puszczą. Tak. Tutaj trochę tego było do skucia. Ale jest ok. Po prostu za blisko tego kopali. Tak to idzie szybko, jak nie trafi się na cement. Dobra, 5 minut do przerwy. Ja idę zjeść śniadanie. 12, panie i panowie. Pogoda nam pokrzyżowała plany, więc z ogrodzenia przenieśliśmy wszystkich do domu, do apartamentów i do kuchni na czyszczenie. Tam będą też robione dalej balustrady. No i malują i kładą skim coat. A tu Lily. I need translator, you know. Where's Agnes? Agnes, go buy something. Get the salary. How are you, Lily? She cry like You cry? You not sleep? you don't want to sleep. Co się stało? It's nice here, yes? Look. Why he cry? She don't want to go sleep and she You want help Matt fix the Lego? and Mati don't want to touch his leg. No. You want to fix Lego with Matt? O. No dobra. Awantura o Lego. Awantura o Lego. Look. You broken camera if you cry. And it's not working later, you know? Yes? No, słuchajcie, pada, więc gdyby nie ja, to pewnie by wszyscy chcieli pójść już do domu. Ale ja im zabroniłem. Deszcz to nie koniec świata. No. Jako że pada, to robimy tutaj, ale tutaj sanding usprawnia, ale podejrzewam, że popsuje tą maszynę, bo ona nie jest do tego. Zobaczymy. Ale tutaj troszeczkę pada, bo wiatr jest z tamtej strony, więc tutaj troszeczkę zalewa. Będzie musiała być. Ja sobie tutaj przejdę. Tutaj malujemy. Nie wiem dlaczego mam wrażenie, że ten sufit jest krzywy. To wszystko jest krzywe. To się wytnie. To wszystko jest krzywe. Słuchajcie, mimo że pada, to i tak pracujemy, bo mamy dach nad głową. Wreszcie deszcz po tylu dniach tak naprawdę upałów. To i tak bardzo dobrze, jak mi się wydaje. Ja tutaj cały czas jestem, no bo wiecie, trzeba mobilizować. Zaraz sobie drinka zrobię. Usiądę, krzesełko sobie wygodne wezmę i będę patrzył jak pracują. Żartuję. O, coś mi prawie na głowę spadło. I powoli czyścimy tutaj pokoje. Trzeba to wreszcie wyczyścić po tynkowaniu. A tutaj przygotowuję elementy na kolejne 3 balustrady. Ma taki zestawik, jeśli chodzi o wysokość przykładowy i będą 3 tam na bok. Ta perspektywa pokazuje. Tutaj 2 sprząta, tam 1 trochę się pyli, bo rzucają wszystko do... Mati dostał nowe Lego.
Co to za Lego? Wojsko? Tak. No fajne. Tak, ale tak robiłam, no bo tego... Bo musisz wszystkich ułożyć. No tak, ale... No to ja pójdę sobie tam usiąść, wezmę sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i Tata, to ułożę. jest dla ludzi. Nie wiem. Zaraz zobaczę. Na razie... To jest taki knife. Może być, do broni to się przyczepia. Bo ta broń to jest takie stare wojsko. Do broni się je przyczepia. Ty te 4 musisz jeszcze ułożyć, a ja te ci ułożę, ok? Zamieniłem się z Jerlin, bo pracownicy nie rozumieją. Wiecie co? To są Filipiny. Ja im powiedziałem, wyczyśćcie pierwsze piętro. A wiecie co oni zrobili? Zrzucili wszystkie śmieci na ziemię na dół. After I fix, ok? Nie, no tutaj, no dobra. I to jest skok. Ok. Układamy sobie. Ale to na zamyloko. Dobra. No Lili chce zobaczyć, co ty tam układasz. O, a do Z trzeba ułożyć. Trzeba im ręce. Nie Lili, sit here. Sit here beside me. O. Słuchajcie. Lego jak Lego. Oczywiście Lego, to są klocki, nie jest to Lego firmy Lego. Ale fajne, to wygląda jak film Lego. Jak oryginalne. No tak, nie wygląda jak film Lego. No dobra. Ale jak będziemy blagować z tego, będzie. Będziesz blagować? Co będziesz blagować? Będziemy blagować z tego, jest na... A, tu jeszcze backpack, bo to takie starodawne Lego. O. Popatrz, a to jest do broni, bo to jest taka starodawna broń. A ja nie... Bubu have? nie. Poczekajcie, jak to działa? Chyba tak to działa. Czegoś tu brakuje. Tata, nie jest instrukcja. To jest I one mają sobie stać tak, na takiej podstawce. O. Tata, to jest... I don't know what is that, you know? That is the one. We don't have instruction. Hmm. Tata, chyba to jest dla tego aut. Tata, to jest taki dla aut chyba. Joj? Chyba to jest dla taki aut. Co to jest? A to chyba... Lego. Co? Nie, to chyba wsadzamy tutaj do czapki. O, takie. A, ja. Agnes, tell me what does it mean the clean? Clean is move from one place to second, or clean is the clean put to the trash? To the trash. So why you get everything from the up to soil to the ground to later later we have flood if you put cement there. And now we did get the soil and why don't get directly to the sacks? Ja. To mam tłuszcz. O, proszę, tu masz jeden, wkładamy kolejnego. A to nie wiem co to jest. Tata, so cute. A, So to cute? jest dla dziadka też. To jest też chyba dla dziadka. A, jeden może mieć taki, a drugi może być mały, tak? Ja zobaczę, może gdzieś tutaj jest jeszcze jakieś... Ale to nie wiem jak to powinno być. A, tutaj jest jakiś taki haczyk. To będzie tutaj. O, tak powinno być, Mati. Widzisz? Miau. Oni najpierw strzelają, a jak się skończy amunicja, to wtedy... Miau, miau. A. Tak, już będziesz wiedział. Dobrze. No, więc tak to tutaj wygląda. Co kraj to obyczaj, to nawet mało powiedziane. Ale tak, no tak jest w azjatyckich i w afrykańskich krajach, że oni śmieci jak usuwają, to tylko ze swojej działki, ze swojej przestrzeni, a nie je wyrzucają i gdzieś tam segregują.
Problem w tym, że ja nawet nie mogłem powiedzieć, że przestali, bo nie rozumieli. Ale niektóre podróbki Lego muszę przyznać, że są naprawdę dobrze spasowane. Tata, Super. Duża armia. A najlepsze, że cena takiego Lego jest 10 razy mniejsza niż jakbyście kupili oryginalne. A zabawa taka sama rozwija tata, umysł. tata, chyba mogę mogę iść do jego kraju i dać tego Proszę, Lego. kolejny zrobiony. No, to się jeden. Tutaj proszę, kolejny. A jak ktoś się pytał, taka armia kosztuje chyba 12 ludzików z płytką. 1, 2, 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lily na budowie. It's my watch. Jest 3:20. Przed chwilą robiłem znowu szkolenie Agnes z respektowania jej i pracy, bo miało dwóch pójść tylko do domu po ostatniej przerwie, przed ostatnią przerwą, a chciało iść 4, więc dwóch nie puściłem. Ale nie wiem, czy Jelly nie zmieniła tego, ale szkolenie zrobiłem im, że mają szanować mój czas i jak pracują, mówią do końca dnia, to pracują do końca dnia. Mogli powiedzieć to rano. Lily, no, it's sharp. To są gwoździe, zardzewiałe gwoździe, wiesz? Be careful here. It's construction site. Yeah? For building? For building, yes. This is for build the house. Yeah? House. This our house? No, this apartments. It's for rent. House. How? No yeah, it's the type of house. Yeah. Condominium. House. Tam są 6 mieszkań jest. And this is Gym and restaurant. And then this is the house. Okay. Słuchajcie, The house. słuchajcie, wyłączam kamerę, bo deszcz pada i zaraz już jest cała mokra. And A ona this nie jest is wodoodporna. stairs. Yes? This is stairs. Yeah, it's theirs. I need to clean this because the wall is not perfect. Oh yeah, wall is not perfect. Słyszeliście? Ściana nie jest idealna, trzeba ją wyczyścić. You are very smart, Lily. Jesteś bardzo zdolna. Zabrakło nam farby, ale za to zrobiliśmy troszeczkę gładzi. Tutaj można powiedzieć jakieś 40%, może mniej jest zrobione. Zostały tylko w środku w środku pomalować i gładź zrobić. Ale przy tylu pracownikach, jak w 4 osoby dosiedli się, no to trochę poszło. Wiem, zaraz powiecie, że wolno. Słuchajcie, to jest koszulka termoaktywna. Gdyby to nie była termoaktywna, tylko bawełniana, to by była cały czas mokra. Wierzcie mi, taka tu jest temperatura. Więc nie mówcie, że to jest wolno. Wiadomo, niektóre rzeczy są wolne, oczywiście, zgadzam się z Wami. Ale jeśli chodzi o pracę, no to te ruchy są po prostu wolniejsze. Słuchajcie, koniec dnia. Jest godzina 17 za 45 sekund. Jest teraz czyszczenie. Zapraszam Was na Q&A na koniec po spotkaniu, bo to są spotkanie. I jak coś będzie ciekawego, to zaraz zobaczycie. No i na końcu kilka odpowiedzi na Wasze pytania z komentarzy. Moja kolacja po filipińsku. No tak, może nie do końca po filipińsku. Limpo. To takie coś. Dużo tłuszczu i trochę mięsa. Pomidorki i 4 jajka. Akurat dzisiaj na to miałem ochotę. Słuchajcie, tak na zakończenie chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań z podkomentarzy. Więc Ewa Adriańska 829. Mam pytanko, czy będziecie mieli w salonie jakąś sofę albo rogówkę do wypoczynku? Tak, będziemy mieli. Mam w planie, ogólnie przeglądamy i cały czas zastanawiamy się, co kupić. Taki narożnik chcemy kupić, ale ze względu na to, że budowa ważniejsza, nie wydajemy na to. Mamy krzesła, więc jest na czym siedzieć. Powiedziałem, że na razie nie. Jak otworzymy resort, zaczniemy zarabiać, to wtedy będziemy mogli sobie urządzać dookoła domu, dom i tak dalej. Sorry, ale to jest priorytet w tym momencie. Więc tak to wygląda. Ogólnie zastanawiam się, raczej zamówimy
na zamówienie, ponieważ jeśli chodzi o narożnik, ponieważ to, co oglądałem tutaj w tych sklepach, co są, to mi się nic nie podobało, a tutaj jest dużo firm, które po prostu robi własne narożniki i pewnie jakiś taki wybierzemy. Kolejne. w.l.lakomy6330. Cześć Michał, czemu nie zabezpieczają płytek jak spawają? Powinni sprzątać codziennie wszystkie dziady. Myślę, że pracują jak mają kwalifikacje. Czemu nie pracują w butach roboczych? Słuchaj, jeśli chodzi o buty, to tak samo jest jak z rękawiczkami. Na drugie pytanie, na drugą część pytania odpowiem. Ponieważ kupiliśmy je rękawiczki, ja się pytam, co chwila przychodzę, czemu nie używasz rękawiczek? No ja nigdy w życiu bym nie robił takiej pracy bez rękawiczek. A on mówi, że nie chce. Tak samo ze spawaczem, z maską. Nie chce. Tak samo z butami. Oni lubią pracować w klapkach albo na boso. No ten na boso to już przegiął pałę, ale to już inna historia. Buty mają, kupiliśmy im buty, ale do wylewania cementu. Jak stoją, wiecie, po kostki w cemencie, no to wtedy mają buty, mam chyba 6 par butów, jakoś tak kupiliśmy, może 8 i do tego są buty, a tak no to klapki. W ogóle chyba otworzę sklep i będziemy sprzedawać klapki, jako Duduś Residence. Budowa na Filipinach. Z takim, wiecie, takie klapki jak Biedronka sprzedawała z napisem Biedronka, to my będziemy tutaj Filipiny sprzedawać. Jest coś w tym jest, kurde. Jeszcze nie widziałem jakiegoś influencera, żeby sprzedawał klapki. Jedziemy z kolejnym tematem. Zajanek 5404. Jakiej pojemności masz powerbank, masz bank energii? 120 kWh na 3 dni to wydaje mi się mało. 3 dni to 72 godziny, czyli 1,6 kWh przez godzinę. Na moje oko przy poborze 5 kW na 24 godziny nie wystarczy. Tak, oczywiście, gdyś tak liczył. Trzeba liczyć, że w ciągu dnia, nawet przy pełnym zachmurzeniu, nasze panele, 76 paneli, zrobi w najgorszym wypadku 20-25 kW. To policzymy sobie kolejne 3 dni, to jest 70 kWh. Więc optymistycznie to jest 3 dni, nawet bym powiedział tak semi-pesymistycznie, jeszcze nie było tak, żeby cały dzień na Filipinach, wiecie, to są wyspy, to tak samo jak w górach, szybko wieje, więc są prześwity słońca. Wystarczy nam 3 godziny, niepełna, 2,5 godziny pełnego słońca, żeby naładować cały powerbank. Więc godzina to jest, kurczę, 45 kWh baterii. No minus powiedzmy straty, dobra, liczmy 40. No 38 na godzinę. Więc to jest, mówię, bardzo, bardzo dużo. Więc oczywiście będziemy to testować i jeśli uznam, że jednak to nie wystarczy, no bo biorę pod uwagę to, że dom będzie zasilany z energii zewnętrznej, przynajmniej przy pełnym obłożeniu. Jeśli nie wystarczy, już przeglądałem oferty generatorów prądu, prawda? Takich na paliwo. Około do 100 000 można kupić taki 15 kWh. I takie w zupełności coś wystarcza. Dobra, i kolejne pytanie. P. Wójcik myślnik V3S. Czy ma to sens najpierw wykończyć kilka pokoi, mieszkań i wynająć za pół ceny? Dla niektórych podróżników może to być atrakcyjne. Mieszkać na budowie z YouTube'a? W dzień zwiedzą Filipiny, wracają wieczorem, gdy już jest po robocie, w nocy jest cisza. Słuchaj, nie planujemy tego, jeśli chodzi. Mamy na tyle dużo pracowników i staramy się zatrudniać cały czas nowych, żeby jednak to wykończyć i wszystkie pokoje, nie będziemy robić tak pokój po pokoju, tylko staramy się wszystkie naraz robić. To tak naprawdę pokoje to nie jest problem. Problem jest raczej wykończenie naokoło budynków. Pokoje będą skończone na 100%, woda, to wszystko będzie skończone na 100%. Problem jest, mówię, z wytynkowaniem ogrodzenia, z drogą na przykład,
z zielenią dookoła, zagospodarowaniem terenu i to tyle. To są takie 3 problemy, na które może nam nie starczyć czasu. Cała reszta to jest nie problem. Mówię, wszystko od drzwi po okna, klimatyzację i szafki, półki, łóżka. Wszystko jest już zamówione i będzie najpóźniej dostarczone i zamontowane, no jak dotrzymają słowa, do końca kwietnia. Zabraknie nam tego, czego nie zamówiłem, to są materace na przykład, pościel, ręczniki. Na to się cały czas zastanawiam i cały czas mówię, testuję, tak? Zamawiam jednej z tej firmy, jeden ręcznik z tej firmy, jeden z tamtej. Jeśli chodzi o materace, będą takie bardziej twarde niż miękkie, takie powiedzmy semi, takie, które mi się dobrze na nich śpi. Nie wszyscy może lubią, bo nie są takie, wiecie, bardzo miękkie jak w niektórych hotelach, ale na tych materacach, które kupiłem 3 różne materace do naszej sypialni, do sypialni dzieci i do kolejnej sypialni. I to są 3 różne materace. No i nad tym naszym w sypialni mi się śpi najlepiej. Zero bólów pleców, zero niczego. Nie jest może idealnie miękki, ale mi pasuje, więc nie jest też super twardy, tak? Jest to materac, nie jest głośny, więc wszystkie warunki spełnia. Jest drogi. No, bo jeden materac około 20 000 peso, czyli jakieś tam 1400 zł, 1000, no 400 zł trzeba liczyć, 300, więc może być pod tym kątem jest drogi. A mówię, ręczniki to wszystko pomału, na to sobie zostawiam ostatni miesiąc tak naprawdę na zamówienie. Chcę zrobić może jakieś hafty, znajdę coś tam. No ja jestem akurat, jeśli chodzi o takie głupoty jak ręczniki, jestem wybredny. No, po prostu jestem wybredny. Więc ręczniki do siłowni, to wszystko, to wiecie, siłownia, tak? Siłownia będzie to coś, co będzie systematycznie upgrade'owane, jak będą pieniądze. Będzie pełne obłożenie, będzie szybciej upgrade'owana, będzie mniejsze, będzie wolniej upgrade'owana, ale to już będzie to, co jest, wystarczy do pełnego treningu. To, co będzie w przyszłości, będzie w zależności od tego, jakie będzie obłożenie. Dobra, czy mamy jakieś jeszcze pytania? Maria Modrzejewska, 5617. Stres jest źródłem bólu, ale badania nie zaszkodzą. Budowa to wyzwanie. Przestańcie się stresować pół roku w lewo czy w prawo, to nic w porównaniu ze zdrowiem, tylko spokój nas i Was uratuje. Życzę spokoju i wytrwałości. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, Maria. Też tak uważam. Też tak uważam. Pierwsze, co powiedziałem Jelin, to jest wina stresu. Nie tylko budowy, ale też chodzi o ojca Jelin. I to chyba nawet głównie ojca Jelin. Budowa tylko i wyłącznie dodaje tego wszystkiego. Ostatnio miał operację. Powiem Wam, że naprawdę Jelin zebrała na tyle dużo pieniędzy, że na kolejne parę miesięcy wystarczy, jeśli chodzi o lekarstwa i opiekę nad nim. Ostatnio miał jedną operację, teraz się zastanawiają na kolejną operacją odnośnie, no żeby oddychał tutaj przez krtań, dobrze zrozumiałem? Tracheotomia to się nazywa, albo jakoś tak. No ponieważ ma problemy z tym przełykaniem i tak dalej. Nie wiem do końca, ale mówię, no to jest tak, jeśli chodzi to... Miała tylko jeden dzień taki. Znaczy może to nie był pierwszy dzień, ale taki jeden dzień wtedy, kiedy był blog, taki kiedy to było bardzo, bardzo ostre. Tak, że no to było widać, że po prostu płakała z bólu. Więc na razie badań nie. Zobaczymy. No ja mówiłem, chcesz, nie ma problemu, jedziemy na badania. Ale mówię, wszystkie objawy nie wskazują na to, żeby to było związane z sercem, tylko właśnie no, z mięśniami, prawda, z połączeniami tam żebrowymi. Nie pamiętam, błagam, nie pamiętam tych nazw. No dobra, i chyba to tyle, jeśli chodzi o pytania. Jak Wam się podobało, to zapraszam bardzo do łapki w górę, komentarza taktycznego, żeby po prostu było więcej do czytania, jak napiszecie.
I oczywiście dzwoneczka, żeby nie pominąć kolejnego bloga. Jak widzicie, udaje mi się, kurde, już chyba 2 miesiące codziennie wrzucać materiał, więc jestem sam z siebie dumny. Mam nadzieję, że też Wam się blogi podobają. Jedne są krótsze, jedne dłuższe, na niektórych coś się dzieje, ale takie jest życie. Nie będę Wam, kurde, ściemniał. Po prostu mówię, co myślę. Tak jak dzisiaj na przykład obudziłem się i dostaję wiadomość od żony, zalewa nam chałupę. Ja mówię, co? No, podlało trochę, podlało, to trzeba przyznać, ale w chałupie nie widać śladów tego podlania. Ważne, żeby to po prostu na przyszłość było zabezpieczone. Teraz też zaczęło padać i tak grubo. No ale tak to jest w Azji Południowo-Wschodniej, że jak tutaj pada, to jest tak jak w Polsce deszczyk. Tutaj jak leje, to ściana wody. Po prostu. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Toto's residence, shining like a dream. Almost at the finish. Do you see the gleam? Philippine night.